Dzień dobry Państwu, kłania się Dzidek Teraz. Znajduję się w Parku Regana w Gdańsku. To jest te miejsce, to jest te ognisko, gdzie znajomi Iwony Wieczorek świętowali urodziny ich wspólnego znajomego. Natomiast nie wiadomo z jakich powodów Iwona Wieczorek właśnie na tej imprezie, tutaj na tym ognisku nie była. Iwona Wieczorek wybrała towarzystwo inne, mianowicie jej koleżanki z osiedla Adri S, Pawła P, Marka O oraz Adriana S. Adria S, jej koleżanka, może nie jakaś super przyjaciółka, natomiast koleżanka, w tamtych czasach miała 17 lat, natomiast Paweł P był od Iwony Wieczorek kilka lat starszy, miał 22 lata. I tak jak mówię, w tym właśnie miejscu odbywało się ognisko, natomiast Iwona Wieczorek z tymi osobami, co właśnie wspomniałem, wybrała się na działkę do Sopotu, na działkę babci Pawła P. Tam spożywali alkohol, raczyli się alkoholem, wszystko po to, żeby nieco zaoszczędzić, bowiem w planach mieli potem imprezę w Sopocie. Po tej imprezie na działce, że tak powiem, tam już doszło do pewnego spięcia ponoć, mianowicie Iwona Wieczorek z Pawłem P mieli sobie jakieś coś niedomówienia, no i jakoś tam wybuchła głośniejsza sprzeczka. Natomiast wszyscy potem już razem wspólnie udali się do nieistniejącego już lokalu Mandarynki w Sopocie przy ulicy Bema. Tam długo nie zabawili, udali się do dyskoteki Dream Club w Sopocie na Monte Cassino. Dream Club w tamtym czasie była to dyskoteka bardzo popularna, taka można powiedzieć dla VIP-ów. Na domer powiem, że do tej dyskoteki mogli wejść ludzie, którzy właśnie ukończyli 21 rok życia. Natomiast Paweł P., obrotny chłopak, załatwił i Iwonie Wieczorek i Adri wejście właśnie do Dream Clubu. Jak się okazuje, Iwona Wieczorek wcale prawdopodobnie, to jest taką dużą prawdopodobieństwem, wcale pierwszy raz nie była w tym klubie, tak jak wszyscy zgodnie twierdzili jeszcze do niedawna, że Iwona Wieczorek pierwszy raz była w Dream Clubie, natomiast jest filmik opublikowany na YouTubie i tam możemy rozpoznać Iwonę z niemalże 95% pewnością. Natomiast, tak jak mówię, prawdopodobnie Iwona Wieczorek nie była pierwszy raz w tym klubie i no nie powiem, że była stałą bywalczynią, natomiast na pewno też nie była właśnie pierwszy raz w tym klubie. Iwona Wieczorek w tym czasie Iwonie Dream Club jakoś specjalnie nie służył do tego stopnia, że postanowiła opuścić Dream Club. Wyszła na Monte Cassino i chciała się udać do domu, natomiast chyba jeszcze znajomi ją troszeczkę odwlekli, że niebezpiecznie, że wraca dziewczyno do klubu, potem razem wrócimy i będzie spokojnie. Spokojnie trafisz do domu. Natomiast Iwona wtedy się jeszcze posłuchała, natomiast koło godziny 3 w nocy już Iwona się tak chętnie nie posłuchała, wyszła zburzona z klubu. Klub się mieścił w Krzywym Domku w Sopocie, właśnie Dream Club, no i ten Krzywy Domek jest bardzo popularnym miejscem wśród turystów. Turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, zawsze sobie fotkę chcą zrobić przy tym domku. No i tak jak mówię, około godziny 3, dokładnie chyba 2:49, Iwona Wieczorek wyszła z klubu, no bardzo mocno zburzona. Tutaj wszyscy zgodnie twierdzą, że nie wiadomo o co poszło, co się stało, że Iwona Wieczorek się tak zdenerwowała. Natomiast tutaj kilka jest wersji, możemy sobie tak porozmawiać. Tak jak do mnie najbardziej przemawia to, że Iwona Wieczorek zorientowała się, że ktoś chce podać jej do drinka jakiś proszek, pigułkę gwałtu. Natomiast drugą wersją jest to, że Paweł P. próbował jej coś w głowie namieszać, także Iwona, nie chcąc tego, postanowiła opuścić właśnie Dream Club w Sopocie, udając się bezpośrednio do domu. Także
Do domu Iwona Wieczorek niestety nie dotarła. Ostatni raz właśnie kamera ją uwieczniła na ulicy Jantarowej w Gdańsku, ulica Jantarowa 16. Ulica Jantarowa 16 jest to ulica, która zaraz zamienia się w ulicę Piastowską. No i tam po raz ostatni Iwona Wieczorek była widziana żywa. Natomiast pytanie brzmi, co dalej się stało z Iwoną Wieczorek? Ja sobie tak rozmyślałem w domu, no młodzi ludzie, bo Adria S. 17 lat, Paweł 19 lat, dwóch jeszcze Adrian, tam jeden był starszy, zdaje się, 32 lata, mężczyzna, natomiast ja się tak zastanawiam, ta cała czwórka, bo mówimy o nich, oni są w jakimś stopniu tam podejrzewani cały czas o te zaginięcie Iwony Wieczorek, natomiast ja sobie nie mogę tego wyobrazić, jak mogło dojść, co mogli zrobić, że Iwona Wieczorek do tej pory, do 2024 roku nie znalazła się. No i tak sobie rozmyślałem w domu, no kurczę, młodzi ludzie, młodzi chłopacy, no i co teraz, nie? Czy Iwonę zakopali, czy rozpuścili, czy jak to zrobili, nie? W każdym bądź razie, jeżeli mieliby zakopać, no to nie jest tak, że Park Regana łatwo wykopać dół i Iwonę do tego dołu wrzucić, zakopać nieżyjącą i wszystko jest w porządku. Tutaj są zwierzęta, są dziki, są lisy. Ten dół musiałby być jakoś odpowiednio przygotowany, głęboki. Na domiar tego, tak jak mówię, są zwierzęta, są dziki, są lisy i także tutaj uważam jednak o tej godzinie, bo skoro 4:12 była po raz ostatni raz widziana, no to już o tej godzinie są jacyś ludzie z psami, sportowcy biegają, wracają z imprez, jakieś pierwsze kramiki tam gdzieś idą ludzie otwierać, także tutaj w tym okresie latem jest jako taki ruch. Nie mówię, że to kompletnie nie ma takich możliwości, natomiast wydaje mi się, że procentowo no to nie jest duże, to jest 7, moim zdaniem 7% może prawdopodobieństwo jest takie, że właśnie wszystko się odbyło tutaj. Bardziej prawdopodobnym jest to, że Iwona Wieczorek doszła do końca Parku Regana i tam została zaatakowana, coś się wydarzyło i stamtąd ciało zostało wywiezione gdzieś za Gdańsk, gdzieś na jakieś takie głusze i tam zakopane. I skłaniałbym się właśnie ku temu. Natomiast samochód, z tego co wiem, da się przewieźć ciało człowieka w samochodzie, nie pozostawiając śladów biologicznych, jakoś zapakując szczelnie w worek foliowy, gruby. No naprawdę uważam, że jest taka możliwość, jest taka opcja. Sam zapach, no to ten samochód nie został tak szybko przeszukany. Natomiast ja uważam, że to jest właśnie najbardziej prawdopodobne, co mogło się wydarzyć z właśnie Iwoną Wieczorek, że ona doszła do końca Parku Regana, praktycznie pod sam dom i tam coś się wydarzyło złego, o czym nikt nie mówi. Myślę, że kilka osób o tym doskonale wie, co się wydarzyło, natomiast jest jakaś zmowa milczenia. Czy ci ludzie się boją, czy są zastraszeni, czy no ciężko mi powiedzieć. No teraz to są już dorośli ludzie, mają dużo do stracenia, mówiąc, co się wydarzyło, ale mam nadzieję taką, że to właśnie się wydarzy. I tak jak mówię, że moim zdaniem prawdopodobnie ciało Iwony Wieczorek zostało wywiezione gdzieś w odległe miejsce i tam zakopane i to uważam za najbardziej prawdopodobne. Natomiast no, to są różne jakieś domysły, to mówimy cały czas o młodych ludziach, 19-20 paru latkach, którzy no, można powiedzieć nie mają bladego pojęcia, co zrobić, żeby ciało zakopać, schować, przed ludźmi. Natomiast no, możemy sobie dywagować, także kwasy są, że jakieś ciało Iwony zostało rozpuszczone w kwasach. Owszem, wszystko jest możliwe, tylko ja uważam, że jednak do tego potrzeba dużej wprawy i takiego doświadczenia jakiegoś, może nie to talentu, ale takiej wiedzy ogólnej. Również obciążenie, możliwe jest, że ciało Iwony zostało obciążone i gdzieś
wrzucone do wody, natomiast no, też uważam, że to ciało gdzieś tam kiedyś gdzieś wypłynęło i nie chce mi się wierzyć, że do tego by doszło. Natomiast ja najszybciej właśnie, tak jak już wcześniej mówiłem, uważam, że ciało Iwony zostało wywiezione z parku Reagana. To jest najbardziej prawdopodobna historia. Wszystko mogło się wydarzyć tuż przed blokiem, tuż przed oknami mieszkańców, rodziców, że tak powiem, mamy Iwony. Także tak to wygląda. Ja Państwu pokażę park Reagana, jaki on jest rozległy, bardzo duży park z licznymi ścieżkami i takimi pieszymi, dzikimi ścieżkami. Te ścieżki przecinają park w różne strony, naprawdę silnie taki zalesiony, jest tu gdzie się zgubić, no i dlatego daje te 7% też, że no, jest taka ewentualność, że to ciało zostało tutaj właśnie też gdzieś pochowane, że tak powiem, natomiast no to jak mówię, daje na to mniej więcej 7% szans, możliwości, że tu się wszystko stało w parku Reagana. Iwona urodziła się 8 stycznia 1991 roku, także w momencie, gdy zaginęła, miała 19 lat, całe życie, można powiedzieć, przed sobą. Dostała się na Uniwersytet w Gdyni, na Uniwersytet Morski w Gdyni, także planowała zrobić kurs prawa jazdy oraz w najbliższych wakacjach jeszcze tych miała wyjechać do Hiszpanii, uczcić dobrze znaną maturę, no i ewentualne właśnie dostanie się na studia. Na studia Iwona się dostała, na te wymarzone studia się dostała, natomiast nie było jej dane dowiedzieć się już tego. Dostała się, zdaje się, 5 lat, rodzina została poinformowana, zdaje się 5 dni po właśnie decyzji, że Iwona dostaje się na studia. Także tak to wygląda. Jak Państwu przedstawię troszeczkę tutaj park Reagana z drona, przedstawię Państwu troszeczkę, jak wygląda Dream Club, no i tutaj ten deptak. Ten deptak jest niezmiernie popularny. Myślę, że każdy mniej więcej widział ten deptak, jeżeli nie osobiście, to w telewizji. Również Krzywy Domek też bardzo popularna taka rzecz w Sopocie. I tak jak mówiłem, to najbardziej ludzie właśnie w tej chwili najbardziej fotografują się właśnie przy Krzywym Domku w Sopocie. Ten domek zresztą notabene ma być niedługo remontowany. No i tak jak mówimy, od 17 lipca, od godziny 4:12 nie ma kontaktu z Iwoną Wieczorek. Tutaj w śledztwie, podczas śledztwa, szczególnie właśnie Paweł, znajomy Iwony, strasznie mataczył, on mylił się w zeznaniach, Patryk również kłamał wręcz, że był w domu, a był w Sopocie, także tutaj uważam, że brakuje jakiejś takiej silnej ręki podczas prowadzenia tego śledztwa. No ciężko mi powiedzieć, no to śledztwo zostało prowadzone jakoś tak, nie chce mi się, to śledztwo było prowadzone jakoś tak strasznie niechlujnie i naprawdę jeżeli chłopak kłamie, został przyłapany pierwszy, drugi, trzeci raz na kłamstwie, no to coś jest nie tak, a policja nic z tego nie robi i chłopak jest cały czas na wolności. I tak samo i Paweł, i były chłopak Iwony, Patryk, oni byli spokrewnieni z sobą. Początkowo rodzina protestowała przeciwko temu związkowi, natomiast później, widząc, że już te relacje między Pawłem a Iwoną są takie bliskie, no już przestali ingerować w ten związek. Aż samo można powiedzieć, że związek wypalił się sam. Oni byli strasznie zazdrośni o siebie. To był taki trudny związek, byli właśnie zazdrośni o siebie, a jednak nie byli razem. Cały czas byli postrzegani jako para i Iwona, wychodząc z Dream Clubu, właśnie niektórzy, może nie wszyscy, niektórzy twierdzą właśnie, że chciała spotkać właśnie na drodze Pawła. Paweł bawił się niedaleko, dostał SMS-a, że Paweł bawi się Banana Beach. Jest to taka dyskoteka na plaży i myślę, że ona mogła iść w tą stronę, chcąc go spotkać. Natomiast pytanie, co się dalej wydarzyło. Tydzień wcześniej
na tej samej trasie Iwona Wieczorek miała stysję z dwoma, z tego co się okazuje, chyba znajomymi Patryka, przepraszam, no i tam została uderzona. No i Iwona poskarżyła się nawet Patrykowi, że pobili ją jego koledzy. Natomiast Patryk odburknął jej, po to się szlaja po nocy i tak to się skończyło. Wszystkim się tutaj interesującym tym śledztwem wydaje, że to może mieć bezpośredni związek z zaginięciem, właśnie ta sytuacja pobicia Iwony Wieczorek może mieć związek z zaginięciem. Także poszukiwania trwają od 2010 roku. Mamy w tej chwili wrzesień 2024 roku. Nic nie widać, nic nie słychać. Ja sobie tak rozmyślałem właśnie generalnie o możliwościach, co mogło się dalej stać z Iwoną, myśląc już, że Iwona Wieczorek nie żyje, co mogło się stać. No to i tak mówimy, i tak sobie jak sobie myślałem właśnie. Zakopana, w kwasie rozpuszczona, gdzieś wywieziona i utopiona w wodzie i tylko tak jak mówiłem wcześniej już, no w wodzie to prędzej czy później gdzieś tam coś by wypłynęło, myślenie, ciało. W kwasie to nie jest też tak prosto, bo są kwasy, które wannę przeżyrają i to też jakieś tam ślady pozostawia i to też trzeba mieć, tak jak mówiłem wcześniej, potrafić to zrobić. Zakopanie właśnie, to też musi być pewna głębokość, także tak jak tutaj spekuluję sobie sam, myślę, że Iwona została wywieziona. Pragnę przypomnieć, że śledztwo w sprawie Iwony Wieczorek w tej chwili prowadzi krakowski oddział Archiwum X. Jest to taki oddział policji, który zajmuje się właśnie takimi trudnymi i nierozwikłanymi sprawami, używając nowych technik, jakichś nowinek technologicznych. No miejmy nadzieję, że to w końcu ten koszmar się skończy i sprawa zostanie wyjaśniona. Natomiast tu jeszcze nie dopowiedziałem, że takim sposobem na pozbycie się ciała może być właśnie też zabetonowanie. W tym czasie, co właśnie Iwona zginęła, prace trwały jeszcze na budowie stadionu Lechii Gdańsk. Stadion Lechii Gdańsk został oddany do użytku 19 lipca 2011 roku. To mecz właśnie Lechii Gdańsk z Krakowią. No i w tym czasie właśnie, tak jak mówię, jest jeszcze możliwość taka, że Iwona Wieczorek gdzieś znajduje się pod tym fundamentach tego stadionu. Równie dobrze można powiedzieć, że Iwona jeszcze może znajdować się w tym czasie również było budowane osiedle Park Neptun. Tu jest bardzo blisko tych stawów właśnie, gdzie w tej chwili stoję, dosłownie od tych stawów, gdzie jestem około 300 metrów właśnie jest nowoczesne osiedle i ona w tym czasie było również budowane, także poszlak takich jest bardzo dużo, bardzo dużo jest hipotez, także dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Mnie Iwona Wieczorek interesuje z tego względu, że ja bardzo blisko mieszkam osiedla, gdzie mieszkała Iwona Wieczorek i no, jestem ciekawy, w tym parku bardzo często bywam i jestem bardzo ciekawy, co mogło rzeczywiście wydarzyć się. Nie tylko ja jestem ciekawy z tego, co widzę, bo te fora wszystkie to aż wrzą, czasami kipią. Praktycznie co wakacje, co rocznica zaginięcia Iwony Wieczorek, to ten temat powraca z taką samą siłą jak sprzed lat. Także dziękuję serdecznie Państwu za poświęcony czas. Zapraszam Państwa do subskrypcji. Jeżeli film się podobał, to ja wiem, że to nie jest tak troszeczkę ładnie mówić o podobaniu, ale jeżeli film był ok, zapraszam do łapkowania. No i komentarz, jeżeli jakieś Państwo mają opinię, czy cokolwiek, jeżeli coś przypadkowego nasunie się do głowy, zapraszam do oddania swojego komentarza. Jeżeli ktoś coś wie, zapraszam na kontakt z policją po prostu. Także życzę miłego dnia, pozdrawiam serdecznie z Gdańska, Didek teraz, cześć, trzymajcie się.